Dzisiaj w Teatrze Umysłu porozmawiamy sobie, mistrzu gry, na temat tego, jak wprowadzić nowe osoby w twoją fabułę i dlaczego możesz robić to źle. Wprowadzanie ludzi w nowe systemy jest zawsze zależne od tego, czy je znają, czy ich nie znają i jakie mają doświadczenie z RPG-ami. Więc na tej zasadzie potrafi być to czasochłonne i wymagające od ciebie sporej dozy cierpliwości. Osoby, które nie miały kontaktu z RPG-ami, przykładowo chcemy zagrać w coś detektywistycznego, pierwsze co przykładowo ludziom się nasuwa, to jest jakiś Sherlock. Jeżeli chcemy grać sci-fi, mogą być to Star Warsy. Jeżeli jest to fantasy, może być to Władca Pierścieni. I to właśnie takie skojarzenia ludzie mają. Jeżeli masz gracza w swojej grupie, który zna bardzo dobrze fabułę, historię, lore, jest to dosyć rzadkie. Szczególnie w sytuacjach, w których chciałbyś grać ze znajomymi, którzy nigdy nie grali, prawda? Dlatego też mam dla ciebie 6 porad, które mogą ci dużo pomóc przy tym. 1. Sprawdź w ogóle, czy osoba, dla której przyjdzie ci prowadzić sesję, jest w ogóle zainteresowana słuchaniem o świecie, w którym będzie działa się akcja. Bo niekoniecznie zawsze tak jest. Mistrzowie gry często przyjmują to za pewniak, że ktoś będzie niesamowicie zainteresowany tym, co się dzieje w tych krainach, czy to będzie jakikolwiek czas, jakikolwiek system. Sprawdź to. Oczywiście każdy z nas ma swoje oczekiwania, gracz ma oczekiwania, ty masz oczekiwania. Dowiedz się, czy jesteście na podobnym poziomie. A jeżeli to jest po prostu zwyczajna gierka, jednorazowa, odpuść sobie. Jeżeli wiesz, że ta osoba przyszła mieć tylko i wyłącznie radość z tej sesji, samej w sobie. 2. Nie używaj terminów zbyt skomplikowanych. Staraj się stosować jakieś zamienniki, kiedy ewidentnie osoba tego potrzebuje. Daj porównania. Przykładowo mamy phasery w Star Treku. Phaser dla zwyczajnej osoby będzie się kojarzył z próbnikiem, a niekoniecznie z tym rodzajem pistoletu. Kolejnym przykładem mógłby być Skaven z Warhammera. Nazwa nie przywodzi do końca takiej istoty, tak? Jest to jednak wielki, ogromny, trochę zmutowany szczur, więc łatwiej jest powiedzieć w ten sposób. Fajnie, że znasz różne słownictwo, ale niekoniecznie inne osoby będą je znały. Więc staraj się to ułatwić pod tym względem. Możesz oczywiście dać jakieś słowniczki, czy wytłumaczyć jakieś zwroty. Tylko pamiętaj, że na wszystko trzeba czasu. Nawet na takie omówienie poszczególnych słów. I 3. Rzuć tej osobie, która przychodzi do ciebie do grupy, jakąś zachętę. Jeżeli wiesz, że na przykład uwielbia wymyślne bronie, opowiedz jej o tym. Czy to będą miotacze ognia, czy to będą rewolwery, katany, czy coś innego. Zainteresuj ją tym. Nieważne co to będzie, czy to będzie alchemia, zielarstwo, czy nawet jakieś niesamowite odmiany koni. Gwarantuję ci, że to jest prosty sposób na zwiększenie tej osoby ekscytacji na myśl zagrania właśnie z tobą. 4. Wychodź z inicjatywą, ok? Osoba nowa nie będzie wiedziała, o co może konkretnie zapytać. Nie możesz osoby przynieść, powiedzieć jej, to jest Call of Cthulhu, jesteś badaczem rzeczy paranormalnych.
bo nie do końca może wiedzieć, jakie są lata, w jakich latach to się działo i tak dalej. Opowiedz jej nie za dużo, nie za mało. Nie zalewaj jej setką informacji, bo to ludzi przytłoczy. I jestem pewien, że jeżeli weźmiesz jakąś osobę i opowiesz jej ten 300-stronicową książkę na temat tego, z każdym absolutnie niuansem, to ona zapamięta prawdopodobnie jakieś, nie wiem, 10% z tego. Więc dawaj małe smaczki, dawaj małe elementy. Mogą być jakieś kontrowersyjne. Przykładowo, planeta płynie na gigantycznym żółwiu, na którym stoją 4 słonie, które podtrzymują płaski świat. Brzmi znajomo? Pięć. Nie zadawaj prac domowych, jak to zwykłem mówić. Chodzi tutaj o to, że tak, my mistrzowie potrafimy się niesamowicie cieszyć na fabułę, oglądać, czytać rzeczy, ale nie do końca gracze to robią. Jeżeli masz takiego, to jest super, ale ja tutaj muszę generalizować troszeczkę, więc nie bawcie się w żadne sytuacje na zasadzie, że rzucasz przed kogoś książkę, 200 stron i mówisz mu: słuchaj, na następny tydzień masz wszystko umieć, będzie klasówka z tego, będą oceny wystawiane i na tej podstawie zobaczymy, czy będzie fan. No nie róbmy tego. Stosując się do poprzednich punktów, jeżeli ktoś w jakiś tam sposób się zachęci, coś mu powiesz takiego wciągającego, zawsze masz możliwość podesłania mu jakiegoś źródła, czegoś, co mogłoby uzupełnić jego wiedzę w temacie, który go na pewno zainteresuje. I finalnie 6. Nie oburzaj się, gdy ktoś nie postawi zawiłości twojego świata na pierwszym miejscu. Niestety, nieważne ile godzin będziemy pracować nad rozwinięciem systemów politycznych, jakie stworzymy, jak zaawansowaną technologię nie wymyślimy, frakcje, rasy, klasy, klany i tak dalej, dla twoich graczy w większości to właśnie ich postacie są najważniejsze. To jest ich dzieło, a twoim jest scenariusz lub kampania. Dlatego też fajną rzeczą jest docenienie postaci gracza przez umieszczanie rzeczy związanych z jego postacią. Jeżeli jego postać przykładowo jest byłym cyrkowcem, ustaw parę osób, które wykonują coś podobnego z tym. Przypomnij mu o tym. Rób takie rzeczy. Jeżeli masz postać, która jest przykładowo lekarzem, umieść niedaleko jakiś wypadek medyczny. Niech zadziała. Niech jego postać będzie częścią fabuły, której tworzysz. Jako ostatnią, malutką poradę mogę dać taką, że jeżeli macie możliwość, to zostawiajcie postacie waszych graczy, których już oni nie używają, nadal w tym świecie. Niech je spotkają. To taki bonusik. I to zadziała na tyle fajnie, że to ich troszeczkę, powiedzmy, zmotywuje znacznie bardziej do zagłębienia się w tym. Bo będą chcieli wiedzieć, co ich stare postacie porabiają. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie. Jak zawsze zachęcam do podsyłania tematów, o których będzie można porozmawiać w takim poradniku. I to by było na tyle. Także życzę fenomenalnych sesji i trzymajcie się. Cześć.